Cześć gracze! Przygotowałem dla Was dzisiaj wideo o tym, co warto kupić w sklepie Super Tycoon, ponieważ już za 2 dni to wydarzenie nam się zamyka. Nie mówię tutaj o tym, co można kupić w poszczególnych etapach, w zasadzie co można zdobyć w poszczególnych etapach, chodzi o te nagrody rzeczowe, ponieważ już zrobiłem o tym filmik i uważam, że takie podejście dla osób, które mają ograniczony budżet, jest najlepszym wyjściem. To znaczy zdobywać tylko nagrody, tak zwane rzeczowe skórki, sentinele czy skrzydła w tym ostatnim etapie, który się za 2 dni kończy. Jeżeli poszliście tą samą drogą, można powiedzieć, że na łatwiznę, to zostawcie łapkę w górę, to znaczy będę wiedział, jak wiele osób poszło tylko po nagrody rzeczowe, tak samo jak zrobiłem to ja. Teraz wróćmy do głównego tematu wideo. Chodzi mi o to, co warto kupić w tym sklepie, w którym zbieraliśmy żetony przez cały okres wydarzenia i w którym można zarówno zdobyć sentinele, jak i skórki kwatery, ultra statuetki, zwierzaki czy akcesoria do rozbudowy i rozmnażania naszych zwierzaków. Jeżeli tak jak ja poszliście wcześniej po nagrody rzeczowe z każdego etapu, to te pozycje, które są skórkami kwatery głównej, skórkami marszu, ramkami czy sentinelem, Was nie obowiązują, ponieważ zdobyliście całą ich kolekcję. Ale są tutaj rzeczy, które warto kupić i na które warto poświęcić więcej, aby później móc korzystniej patrzeć na swoje raporty bitewne. Dlatego pomimo, że są najnowsze, to nie polecam iść w ultra statuetki, które wyszły wraz z tym wydarzeniem, ponieważ w tym momencie są po prostu za drogie. Jakość, którą dodają do raportu, jest póki co nieadekwatna do kwoty, którą trzeba za nie wydać, ponieważ 5 czy 3 tysiące żetonów to jest bardzo dużo w stosunku do tego, jak to wychodzi na raportach. Oczywiście mówię teraz z punktu widzenia osoby, która ma pierwszy czy drugi poziom tych ultra statuetek, ale bardzo podobnie wygląda tutaj sytuacja z ultra statuetkami wiosennymi, świątecznymi czy cynowych żołnierzyków. Dlatego mój wzrok zszedł trochę niżej. Wiem, jak to dwuznacznie brzmi. Ale analizując raporty, okazuje się, że nie zawsze droga statuetka wnosi dużo do raportu bitewnego. Z racji tego, że grałem dzisiaj już Azur-Tanne Haste, to musiałem się przebić przez masę raportów, ale już mówię, do czego zmierzam. Z racji tego, że uważam, że warto czytać raporty, ponieważ z nich możemy wyczytać fajne rzeczy i móc wpłynąć na to, aby jeden wynik walki za jakiś czas zmienił się o 180 stopni. Dlatego czytając raporty i wchodząc w zakładce pozostałe, tam gdzie są ultra statuetki, możemy zobaczyć, że oprócz tych bardzo drogich ultra statuetek pojawiają się nam tutaj statuetki stosunkowo bardzo tanie, na przykład Splish Splash Paradise to jest ultra statuetka pierwszej generacji, pierwsza jaka kiedykolwiek się pojawiła. I okazuje się tutaj, że ona chroni prawie najwięcej z naszych żołnierzy, tylko Elder Tusker chroni naszych żołnierzy odrobinę bardziej. Splish Splash Paradise chroni naszych żołnierzy bardziej niż Tidebreaker czy Hydro Tyrant, które statuetki są dużo droższe. Tak samo jeżeli porównamy statuetki, które zadają obrażenia, to mamy tutaj Abyssal Beats, Siren Songstress oraz Tidal Guardian. To są statuetki również pierwszych generacji i zadają więcej obrażeń niż chociażby Merry Express, statuetka, która pojawiła się w tym roku na święta. Idąc tym tropem, zamiast kupować drogie statuetki w sklepie Super Tycoon, polecam, tak jak ja, skupić się na tych tańszych, właściwie na tych najtańszych za 1000. Mam wykupione wszystkie 10, które tutaj były dostępne oraz z kolekcji Abyssal również wszystkie 10 zostały wykupione, dlatego żeby podnieść poziom tych statuetek, które robią duże liczby w raportach. Przed nami ważne wydarzenie, Liga Światłodzierżców, o której mówiłem już jakiś czas temu, kiedy pojawiła się na serwerze PTR. Zapraszam do obejrzenia tego filmu, ponieważ tam macie opowiedziane, jak to będzie działać. I w takim wydarzeniu takie szczegóły jak statuetka, która chroni nasze oddziały, bądź zadaje dużo obrażeń naszym rywalom, może sprawić,
że wynik spotkania będzie inny i na przykład awansujecie dalej. Więc warto jest skupić się na takich szczegółach jak ultra statuetki. Oczywiście nie jest to jedna i jedyna słuszna droga, bo jak zauważył tutaj mój kolega, co 3 dni odświeżał się sklep, w którym można było dostać skrzynkę z łączem genowym, które niestety z racji mojego niedopatrzenia osobiście przeoczyłem, a można byłoby tutaj stworzyć złote łącze genowe Stalowa Wola, którą bardzo polecam nałożyć na bohatera piechoty. Także jeżeli miałbym podsumować to wydarzenie i jeżeli posiadacie tutaj jeszcze jakieś zasoby tych żetonów, to warto sprawdzić, jakie statuetki u Was chronią bądź zadają obrażenia w dużych ilościach i kupić je tutaj, żeby podnieść ich poziom. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wideo jest przydatne. Jeżeli mielibyście coś jeszcze do dodania, to bardzo chętnie zapraszam do rozmowy w komentarzach. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia kolejnego wideo, które pojawi się jeszcze w tym tygodniu na moim kanale. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.